Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę. Tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę. Tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Kolejny dzień, kolejny vlog. A dzisiejszy vlog poświęcę tematyce wolności. Wolności szeroko rozumianej, szeroko pojmowanej wolności i takiej wolności, jaką ja widzę ze swojej strony. Także wszystko, co dzisiaj powiem, będzie tylko i wyłącznie moją własną interpretacją, moim własnym tokiem myślenia na temat wolności. Zaczynamy. Moi drodzy, życie w iluzji, życie z łudzeniami zbyt dużo kosztuje. W dzisiejszych czasach jesteśmy przekonani, że żyjemy w wolności, w tej części świata, gdzie wolność jest jakby normalnością, że jesteśmy w systemach, w których wolność jest najwyższą jakby wartością, a tak naprawdę okazuje się, że żyjemy po prostu w iluzji tej wolności. I czym dalej na zachód, tym tej wolności mniej. To błędne przekonanie, że żyjemy w wolności tutaj, my tu, ludzie zachodu, w krajach zachodnich, a oni tam na wschodzie żyją w jakimś tam totalitaryzmie, w jakimś systemie zupełnie patologicznym, jest błędnym przekonaniem. Jest to błędne przekonanie, które zostało jakby wprogramowane w Zachód, w ludzi Zachodu, w nas, bo jakby nie było, jesteśmy to częścią właśnie tej kultury zachodniej obecnie. Zostało wtłoczone w nas latami przekonanie, że ta wolność jest tylko i wyłącznie tutaj, a tam to jest zupełnie na wschodzie, to jest jakieś dzikie pola. I teraz na wschodzie bynajmniej wiadomo, kto rządzi, gdzie rządzi, kogo pociągnąć do odpowiedzialności, kto jest odpowiedzialny za to, co się tam dzieje, za te rządy. To jest bardzo jasne, tak? Czy to są Chiny, czy to jest Rosja, czy to jest Białoruś. Są to kraje z liderami, którzy są widoczni na całej swojej przestrzeni zarządzania, prawda? Jeśli chodzi o Zachód, mamy tutaj zupełnie odwrotną sytuację. Na Zachodzie nie wiadomo, kto rządzi, nie wiadomo, kto za nimi stoi, tak? Oficjalnie nie wiadomo. Ten, kto się interesuje, wie, prawda? Ale oficjalnie nie wiadomo, kto stoi. Często są to marionetki, takie jak wystawiane do tego zarządzania jakby jako takie postacie, kukiełki fikcyjne. Dla przykładu weźmy takiego Bidena, prawda? Gość, który normalnie typowy gość z jakiegoś domu starców czy psychiatryka, czy Biden, czy na przykład Macron, czy Trudeau następny, czy Duda. To są typowi takie marionetki, które są stawione. Czym głupszy, tym lepszy, prawda? Bo wiadomo, takim można za bardzo na głupiego niewiele można zwalić później. Mimo że on narobi szkód, to i tak, to taki był trochę niepełna rozumu i tak dalej, więc to wybaczamy takim ludziom. Cóż od takiego oczekiwać. I tak to mniej więcej wygląda właśnie w tej chwili na Zachodzie. I zobaczcie, w każdym społeczeństwie musi być jakaś władza, prawda? Więc wystawia się takich frontierów, takie kukiełki, po to tylko, żeby one pełniły rolę takiego jakby symbolu.
I w tym świecie zachodnim mamy do czynienia z czymś takim jak system sterowania zaprogramowany przez amerykańskich PR-owców, którzy stworzyli praktycznie system zarządzania społeczeństwem za pomocą właśnie iluzji, za pomocą właśnie mediów, za pomocą różnych narzędzi, wytwarzając przy tym iluzję wolności. I dla przykładu, weźmy przykład taka Kanada, prawda? Kraj kiedyś ogólnie uchodzący za wzór demokracji, za wzór wszelkich wartości, ochrony wszelkich wartości ludzkich i tym podobnych pierdół. I co się okazuje? Okazuje się, że jest to tylko i wyłącznie iluzja, ponieważ w takim kraju jak Kanada, czy Stany Zjednoczone, czy Niemcy, nadzór społeczny jest już tak zaawansowany, tak wdrożony, tak silnie wdrożony, że to społeczeństwo, ono już nie myśli samodzielnie, nie ma wolności myśli samodzielnej. Wszystko jest sterowane, zarządzane i sterowane. Dodatkowo dozowana jest informacja. W tej chwili na przykład Kanada jest krajem, w którym cenzura jest znacznie bardziej zaawansowana, jak dajmy na to w Polsce. Polska ma tą przewagę, że ta wolność, mimo wszystko, ta wolność wypowiedzi, wolność działania jest dużo większa niż takiej przysłowiowej, wzorcowej Kanadzie, czy tam też Niemczech. Ponieważ, dlaczego tak się dzieje? No bo jak to w Polsce, u nas w Polsce to jest tak, że 1,5 złodzieja na metr kwadratowy, więc zamiast wdrażać pewne rzeczy, jesteśmy jakby zapóźnieni. I to bardzo dobrze, że jesteśmy zapóźnieni we wszystkim, co że tak powiem, czyni z nas niewolników. Ponieważ najpierw, zanim cokolwiek zostanie wdrożone, to nasi muszą się po prostu nachapać, nakraść, skorzystać z tego, prawda, przy tym wybudować sobie swoje majątki i dopiero później nasza mentalność pozwala na to, żeby tam jakimiś tam ostatnimi ochłapami realizować jakieś tam projekty globalistyczne, globalne, czy tam inne analne. Także tak to wygląda od strony właśnie naszego kraju, od strony Polski. I to jest bardzo dobrze i miejmy nadzieję, że będzie jak najdłużej, że będzie tych złodziei przy tej władzy na tyle dużo, że ci zarządcy nie będą mogli znaleźć uczciwych ludzi, żeby to wprowadzili od hoc na żywy organizm. I tutaj świetnym takim przykładem były czasy Dawida XIX, prawda? Podczas panowania Dawida XIX Polska praktycznie nie miała prawie żadnych restrykcji, porównując to na przykład z restrykcjami te, które występowały w takiej Kanadzie czy innych krajach. Ponieważ w Polsce, no wiadomo, jak to w Polsce, najpierw się liczy własny interes, a później się robi coś tam dla jakichś tam globalistów, jakichś innych grup i tym podobne. Polak najpierw myśli o sobie. I tu akurat to było bardzo pozytywne, również bardzo pozytywne. Ponieważ w Polsce zapomniano dawno o jakiejś pandemii, zapomniano o tym tej całej otoczce tego, co się tam działo podczas panowania Dawida XIX, natomiast, dajmy na to, w takiej Kanadzie dopiero po 1,5 roku otworzono w ogóle możliwość przemieszczania się. Po 1,5 roku od tego, co miało miejsce w Polsce. W Polsce już nikt nie pamięta, już ludzie jeździli na wczasy, za przeproszeniem, a tutaj jeszcze tkwili w tej całej iluzji Dawida XIX.
Także mniej więcej tak to wygląda. I to jest ta różnica pomiędzy wschodem a zachodem. I okazuje się, że wschód ma dużo więcej wolności, dużo więcej oleju w głowie niż ten cały zdychający zachód. Zachód jest skończony. My, jako Polacy, jeszcze mamy jakieś tam możliwości, jeżeli zadziałamy w miarę sprawnie, jeszcze możemy się od tego uchronić. Ale Zachód jest skazany całkowicie na zagładę. Młodzi ludzie na Zachodzie są tak zindoktrynowani, tak mają wyprane mózgi, że oni są w stanie uwierzyć w to, że ocieplenie klimatu ich zabije, że oni się ugotują przez ocieplenie klimatu. Przyjmowali wszystko. Przyjmowali tematy Dawida XIX, tak jak powiedział rząd, tak też czynili. Nie było żadnych protestów ludzi młodych. Ludzie młodzi są po prostu w tym przemieleni intelektualnie. Są wyprani całkowicie z człowieczeństwa. To jest materiał na pokolenie, takie metaversum. To, co im wprogramują, to oni wykonują. Tak to mniej więcej wygląda na Zachodzie. Na Zachodzie proces podejmowania decyzji jest sprowadzony do reklamy. Głównie do reklamy, do konsumpcjonizmu, do wyrobienia zachowań konsumpcjonistycznych, czyli konsumpcyjnych. Tam w ten sposób steruje się właśnie masami ludzkimi i tam trudno jest cokolwiek od takiego społeczeństwa wyłuskać, jeżeli jest ono uwiązane w tą całą sieć konsumpcjonizmu, sterowaną przez korporacje, przez duże korporacje, przez duże jakieś agencje PR-owe, przez jakieś tam think tanki i tym podobne wynalazki, które mają na celu właśnie zarządzanie tą percepcją tego całego społeczeństwa. I tutaj nie ma mowy o żadnej wolności tego społeczeństwa, bo wolność jest tylko iluzją. Oni są przekonani, że są wolni tak naprawdę w swoim wyborze, ale mimo wszystko ten wybór jest im wprogramowywany wręcz w ich zachowania, w ich styl życia i tak dalej, i tak dalej. Także konsumpcjonizm to nie jest wolność. Absolutnie to nie jest wolność, wręcz przeciwnie. I co się stało? Doszło do tego, że znaleźli się ludzie, czy znalazły się zasoby, w ten sposób powiedzmy, żeby to jakoś w jakiś sposób wykorzystać. Żeby ten niewidzialny rząd, powtarzam, no tak naprawdę nie wiadomo, kto rządzi na Zachodzie. Czy to są korporacje, czy to jest jakiś tam fikcyjny rząd, czy to są jakieś wyznania, czy to jest Watykan. W każdym razie tak naprawdę nie wiadomo, kto na takim Zachodzie rządzi i o to chodzi, żeby było nie wiadomo. I oni znaleźli się ludzie, którzy chcą to wykorzystać, czyli są to globaliści, tak? Zainwestowali kupę pieniędzy w to, żeby to wszystko jakby uporządkować, zagospodarować to po swojemu, na swoją modłę jakby. Także mając wiedzę, mając środki na to finansowe, są w stanie, zresztą ich projekty są już bardzo zaawansowane. W bardzo zaawansowanym stanie i to wszystko postępuje, tak? Co widzimy na co dzień. Za pomocą reklamy, za pomocą kina, za pomocą telewizji, prawda? Za pomocą celebrytów, za pomocą reklamy
tworzy się jakby swoiste nawyki w tym społeczeństwie, które przyjmuje te nawyki jako coś naturalnego. I teraz nie dziwcie się, że przychodzi taki, dajmy na to, Klaus czy inny zbawca i zaczyna ustawiać ten świat po swojemu. To po prostu oni mają na to pomysł, na ten świat, mają na to środki i to jest naturalne, że chcą go zagospodarować pod własne korzyści, prawda? Jeżeli chcemy w jakiś sposób uchronić się przed takimi właśnie zakusami, uchronić tą naszą wolność przez duże W, zacznijmy realizować własne plany. Wymyślmy własny plan. Musimy mieć własny plan. Bo jeżeli nie mamy tego własnego planu, nie mamy możliwości wdrożenia tego planu. Tak jak oni. Oni mają konkretny plan. My kompletnie nie mamy takiego planu. Nie ma żadnych działań. I to jest najgorsze w tym wszystkim. Że tracimy właśnie tą wolność z dnia na dzień, szansę odzyskania tej normalności, tej wolności, o której się tak pięknie mówi. Każdy tą wolność postrzega inaczej. Dla jednego wolność będzie znaczyła co innego, co dla drugiego, prawda? Ale mimo wszystko gdzieś te wszystkie wolności, które siedzą w naszych głowach, tak, to postrzeganie tej wolności, ono się gdzieś tam spotyka wspólnie. Jest jakiś wspólny, każdego z nas gdzieś wspólny styk tej wolności. Więc tutaj na tym wspólnym styku należałoby wyrobić jakieś właśnie opracować jakieś pomysły, które zapobiegną wprowadzaniu temu, co wprowadzają oni, tak zwani oni. Bo jeżeli nie mamy pomysłu na to, no to wiadomo, że ktoś, kto ma pomysł, będzie lepszy, będzie pierwszy i go wprowadzi. I teraz, dochodząc już tutaj do końca, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ doszliśmy do takiego momentu, w którym ten reset tego zachodniego, tej zachodniej zgnilizny postępuje, tak? On jest już w takim stadium, gdzie jest realizowany na dosyć zaawansowanie, tak? Żeby po prostu zachować tą spójność społeczną naszą, żebyśmy mogli zarządzać własną wolnością. Jak to ma wyglądać, prawda? Chińczycy mają inne pomysły, prawda? Czy Rosjanie, ten cały świat wschodu, który będzie wiódł prym w tej chwili, świat zachodu z takim spoiwem, jedynym spoiwem, jakie teraz się pojawiło na świecie zachodu, jest po prostu globalizm. Globalizm. Ten cały globalizm. I ten globalizm jest właśnie w tej chwili wtłaczany w ten właśnie świat zachodu. Świat wschodu, tam jest to troszeczkę inaczej. Powiecie, jest jakiś tam kredyt społeczny, wiadomo, w Chinach i tak dalej, ale przynajmniej wiadomo, że on jest, prawda? Wiadomo, że jest jawny. Tu na zachodzie, przy tym globalizmie, tak naprawdę nikt nic nie wie, co się dzieje. To jest wszystko na zasadzie takiej gangsterki, takiej grupy przestępczej, mafijnej, która sobie gdzieś tam rządzi z tylnego fotela, a tutaj tylko i wyłącznie wylewają się już fakty dokonane, prawda? Także tym się różni właśnie Zachód od Wschodu, że tam na Wschodzie to przynajmniej wiadomo, że przyjmiemy jakiś tam, nie wiem, Łukaszenka i on rządzi tak czy inaczej, on jest odpowiedzialny za to. Czy tam jakiś prezydent Federacji Rosyjskiej, prawda? Rządzi, ma takie i takie decyzje, które się przekładają i on za nie odpowiada. Tutaj na Zachodzie to jest na zasadzie takiej ukrytej
mafijnej struktury, często zarządzanej, właściwie nie zarządzanej, często firmowanej przez psychopatów, jakichś takich ludzi troszeczkę niespełna, jakby niepełnych umysłowo, w ten sposób powiem, jako frontierzy, co widać po właśnie szefach rządów, większości rządów, tych, gdzie tam te całe globalistyczne 5 groszy zostało wsadzone. Na sam koniec, wiadomo, wolność to wolność, władza to władza, porządek to porządek, prawda? Nie ma systemu, gdzie nie ma władzy. Czy to byli starzy Indianie, czy to byli, nie wiem, starosłowiańskim była jakaś rada mędrców, u Indian był jakiś wódz, prawda? Władza musi być. Nie ma możliwości, żeby było bez władzy. Tylko to musi być zrobione na zasadzie rozsądku, prawda? Tak jak to jest właśnie robione w tej chwili na wschodzie. Jest jakiś tam prezydent, jeden, drugi czy trzeci. Czy jest komunistyczna partia Chin, na której szczycie stoi jakiś tam główny Chińczyk i on tym zarządza, prawda? Zarządza tym całym Bangladeszem. Faktem, że Chiny są pod butem Rothschildów, tak? Pod butem Rothschildów, a Rothschildowie, no to wiadomo, zarządcy, bankierzy Watykanu, ale to już jest temat na zupełnie inne nagranie i tutaj myślę, że na dzisiaj wystarczy na temat tej wolności, bo ja to tak widzę od swojej strony i tak to przedstawiam. I wszystko to, co powiedziałem tu, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem. Nie musicie się z tym zgadzać i wcale nie chcę, żebyście się z tym zgadzali, bo mi w ogóle na tym nie zależy. Ja tylko przedstawiam to, w jaki ja sposób to widzę. Dziękuję ślicznie. Z serdeczności jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do pozostawienia po sobie śladów w postaci łapek, subskrypcji, dzwonków, komentarzy również. Bardzo lubię wasze komentarze, zwłaszcza te mądre. I zapraszam do następnych vlogów. Serdeczności, bywajcie i do zobaczenia. Hej!